Na dniach pojawi się nowy plan transformacji energetycznej w Polsce. Ministrowie energii z Unii omówią bezpieczeństwo energetyki z NATO. Ukryta bomba naftowa na rynku tyka i może wysadzić budżet Rosji. Jest 15 grudnia 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Ukryta bomba naftowa może wysadzić budżet Rosji. Gromadzenie zapasów strategicznych przez Chiny i sankcje powodują, że na rynku utrzymuje się ukryta nadwyżka, która po uwolnieniu może załamać cenę ropy i budżet rosyjski. Według obliczeń Vortexa na tankowcach w morzu znajduje się około 1,4 miliarda baryłek ropy, która nie może być rozładowana przez sankcje różnego rodzaju. Chodzi o dostawy z Iranu, Rosji oraz Wenezueli, które po dotarciu do klienta mogą załamać cenę baryłki, a tym samym pogłębić problemy budżetowe Kremla. Ilość ropy na tankowcach jest według Vortexy o 24% wyższa od średniej z lat 2016-2024. Ilość baryłek objętych sankcjami z tej nadwyżki wzrosła o 82% i stanowi już 15% podaży ropy na globie. Dostawy ropy objętej sankcjami docierają częściowo do odbiorców, choć dzieje się to z opóźnieniem oraz ograniczeniem przychodów dostawców, jak Rosja czy Iran, którzy muszą korzystać z różnych forteli na czele z wykorzystaniem floty widmo. Kolejny czynnik opóźniający wpływ tej nadpodaży na rynek to gromadzenie zapasów przez Chiny, które przekazywały do rezerwy według Rystad Energy w tym roku około 290 tysięcy baryłek dziennie. Zgromadziły już 97 milionów baryłek. Oznacza to, że cena baryłki na rynku nie odzwierciedla do tej pory w pełni narastającej nadwyżki. To z jednej strony zapas pozwalający łagodzić wszelkie szoki podażowe związane przykładowo z nowymi napięciami geopolitycznymi, z drugiej jednak strony istnieje szansa, że zwolnienie tego potencjału na przykład w razie zakończenia uzupełniania zapasów w Chinach albo braku odpowiedniego reżimu w przestrzeganiu sankcji na ropę Rosji spowoduje szybki spadek cen baryłki. Obecnie Brent utrzymuje się w cenie około $61 za baryłkę. Kraje porozumienia naftowego OPEC Plus zdecydowały, że będą zwiększać wydobycie ropy w 2026 roku. Rosjanie zwiększają je według danych OPEC o 10 tysięcy baryłek dziennie do 9,367 milionów baryłek na dobę w listopadzie. Tymczasem dane gospodarcze z Chin sugerują umiarkowany wzrost popytu na ropę. Produkcja przemysłowa rosła tam w listopadzie w tempie najniższym od roku o 4,8% rok do roku. Oznacza to, że gospodarka chińska nie osiągnęła celu wyznaczonego w planach partii komunistycznej na 5% wzrostu produkcji przemysłowej. Sprzedaż hurtowa wzrosła o 1,3% i był to wynik najniższy od złagodzenia restrykcji pandemicznych w grudniu 2022 roku. Sprzedaż samochodów w państwie środka spadła o 8,5% i był to największy spadek od 10 miesięcy. Pokazuje on, że Chińczycy nadal pozostają zależni gospodarczo od masowego eksportu produktów i nie mogą się przestawić na konsumpcję wewnętrzną. Jeżeli gospodarka państwa środka nie przyspieszy, a zakończy się gromadzenie zapasów strategicznych, cena ropy może dalej spadać. Taki scenariusz zwiększa szanse na to, że Rosjanie będą musieli zarządzać budżetem krajowym w warunkach jeszcze większego niedoboru z baryłką Brent poniżej $60, a co za tym idzie jeszcze niższą ceną Urals, która jest sprzedawana z coraz większym dyferencjałem, przekraczającym nieraz $20-30. Rosjanie mogą częściowo zaadaptować się do nowych sankcji jak te USA wobec Rosnieftu i Łukoila, ale w warunkach nadpodaży ropy na rynku nie uzyskają oczekiwanego zwrotu z eksportu. Cena ropy Urals w budżecie może się obniżyć do około $40-45 za baryłkę w porównaniu do obecnych $57 zapisanych w budżecie na 2025 rok. Przychody budżetu ze sprzedaży gazu i ropy mają wynieść według Rosjan 8,6 bilionów rubli w 2025 roku, czyli mniej o 22% rok do roku. Potencjalny wybuch ukrytej bomby na rynku ropy będzie oznaczał jeszcze większe problemy budżetowe Rosjan w 2026 roku, nawet jeżeli uda im się częściowo przezwyciężyć efekt sankcji. Czas na pozostałe wieści na początek z Polski. Korekta strategiczna.
Ministerstwo Energii ma przedstawić w tym tygodniu nową wersję Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu w dwóch wersjach: ambitnej i zrównoważonej. Można usłyszeć, że zawrze więcej gazu i wolniejszy rozwój OZE względem poprzedniej propozycji resortu klimatu. Po jej ujawnieniu mają ruszyć prace nad polityką energetyczną Polski do 2050 roku. Aukcje mocy. Pełne wyniki aukcji na rynku mocy mogą zostać przedstawione 15 lub 16 grudnia. Pierwsze wyniki podane przez część spółek energetycznych sugerują zwycięstwo mocy gazowych, potrzebnych do współpracy z rosnącą ilością źródeł odnawialnych na rynku. Kosztowna dyrektywa. Pełne wdrożenie unijnej dyrektywy budynkowej będzie kosztować Polskę około 2,5 biliona złotych, wynika z raportu Fundacji SET. Największym wydatkiem będzie termomodernizacja budynków, czyli około 2 biliony złotych, a także modernizacja systemów ciepłowniczych, prawie 0,5 biliona złotych i wymiana indywidualnych źródeł ciepła od 16 do 40 miliardów złotych. Krytyka atomowa. Łapali opóźnienie za opóźnieniem. Jak się w końcu jako tako ogarnęli, to chwalą się notyfikacją w Unii rok po zakładanym terminie i ogłaszają start budowy, chociaż ciągle nie wynegocjowali kontraktu na ostateczny projekt i wykonanie, stwierdziła była minister klimatu Anna Łukaszewska-Trzeciakowska w ocenie decyzji Komisji Europejskiej o notyfikacji pomocy publicznej dla polskiej elektrowni jądrowej. Teraz wieści z Europy. Magazyny mają swe 15 minut. Sprzedaż energii w interwałach 15-minutowych promuje rozwój magazynów energii w Europie. Według Rystad Energy w niektórych krajach europejskich arbitraż cenowy przekroczył 20%. To oznacza trwały wzrost rentowności magazynów. Ekspansja SMR. Siemens CNT podpisał z Synthos Green Energy memorandum o promocji technologii małych reaktorów jądrowych BWRX-300 w Europie Środkowo-Wschodniej. Mają razem prowadzić studia wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko. Cypr na przedzie. Prezydencja cypryjska przedstawi 15 grudnia swe priorytety na Radzie do Spraw Transportu, Telekomunikacji i Energii. Ministrowie energetyki krajów europejskich omówią m.in. powiązanie sektora energetycznego z bezpieczeństwem z udziałem sekretarza generalnego NATO. Zwrot na Węgrzech. Masowy protest w Budapeszcie przeciwko premierowi Viktorowi Orbánowi zawierał postulat jego dymisji za brak działania w sprawie nadużyć wobec nieletnich. Wybory parlamentarne w kwietniu 2026 roku mogą pozbawić jego partię władzy. Jest on orędownikiem utrzymania zależności Węgier od surowców rosyjskich. Jeszcze wieści ze świata. Dronopad trwa. Ukraińcy zaatakowali 12 grudnia dronami rafinerię Sławnet Janos w Jarosławiu w Rosji. 14 grudnia doszło do ataku na rafinerię Afipski w kraju krasnodarskim oraz bazę paliw Urjupińsk w obwodzie wołgogradzkim. Rugowanie węgla. Udział węgla w produkcji energii w USA w 2025 roku ma spaść do 13% przez szybki rozwój OZE oraz rosnącą rolę gazu ziemnego w gospodarce. Rozmowy pokojowe trwają. Negocjacje z udziałem Ukrainy, krajów unijnych i USA w sprawie konfliktu nad Dnieprem mają być kontynuowane 15 grudnia po spotkaniach poprzedniego dnia. Przedstawiciele USA informują o znaczącym postępie. Główny punkt sporu to nadal postulat oddania kontroli nad Donbasem przez Kijów. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.